idziemy do naszego ostatniego miejsca na ostatnią noc, a w ogóle jesteśmy w Fethiye. Tak prezentuje się z zewnątrz My Connaught Apart Hotel. Wchodzimy. Teşekkürler. Słuchajcie, jak to pięknie wygląda. Dzisiaj spędzamy noc wszyscy razem. No i mamy kuchnię, belki, kawalty, burda. A, tam mam. Jedna łazienka. A teraz idziemy na górę. Tych buciorów. No nie? O. Oni już zamknęli nam drzwi przed nosem? Ja bym się kupowała pokój, czy będą razem spać, nie wiem. A oni do toalety razem poszli? Ej, super! Naprawdę! Powiem wam, że mega! Mieliśmy w planach dzisiaj, ale nie zdążyliśmy. Jak bardzo przybliżę. Widzicie? Tam są groby wykute w skale. Powiem wam, że naprawdę miejsce jest rewelacyjne, jeżeli chcecie się zatrzymać. Wyszło nas całkiem fajnie. I jak mamy blisko do morza. Rewelka. Aż żal, że tylko jedną noc. No! Kendi şu an biri yoktur Moruk 5'e kadar. Ben de Fethiye'deyim. Pazartesi. Jesteśmy tu dosłownie chwilę, ale już widzimy na przykład różnicę z Kuszadasy. Bardziej nam tutaj się podoba. Jest więcej ludzi, może dlatego, że też jest weekend, ale bardzo przyjemne miasteczko, miasto. Fethiye tętni życiem. Więcej restauracji jest otwartych. Nie wiem, czy więcej turystów, czy to są ludzie stąd, mieszkańcy. Tutaj chyba usypiają. Nie wiem, czy tam jest dziecko? Kolonia da aynı var. Lex, yes? We are not doing like this. For bebek. I thought it's bebek, but... To make bebek sleep. Jak będziecie w Fethiye, to bardzo polecam wam spróbować jedzenia tutaj w Yeşil Asma Yaprağı. My jesteśmy na wycieczce w 5 osób i każdemu z nas jedzenie smakowało. Byliśmy zadowoleni z wielkości porcji. Właściwie tutaj zamawiacie takie tureckie, typowo tureckie jedzenie na wagę. Nie zrobiłam co prawda filmiku, bo byliśmy bardzo głodni. Natomiast zarówno smak, zarówno porcje, jak i cena były bardzo korzystne. Także z czystym sumieniem mogę wam polecić to miejsce. Umid powiedział, że jest więcej ludzi niż w Alanii. Naprawdę tak tętni życie. Nie wiem, czy to kwestia weekendu, ale jest bardzo dużo osób. Jest bardzo fajna atmosfera tego miasta. Çok güzel. Iwona, gel sen de geç oraya. Oczywiście musieliśmy zatrzymać się na kunefę, bo mój mąż i Livia to bez słodkiego nie mogą wytrzymać.
Także pokażę Wam, jak wygląda proces przygotowania tego słynnego tureckiego deseru. Zobaczcie, jak tutaj na brzegach już bąbelkuje. Do przygotowania kunefe stosuje się cienkie ciasto w postaci nitek nazywane kadaif. Na pierwszą warstwę nakłada się niesolony ser, najczęściej jest to ser kozi albo owczy. Następnie ser pokrywa się kolejną warstwą kadaif. Słuchajcie. Kunefe smaży się na specjalnych tacach na małym ogniu. Słyszycie, jak skwierczy? Wierzch polewa się roztopionym masłem. Z tego, co zrozumiałam, jest to masło klarowane. Nadmiar tłuszczu odlewa się do osobnego pojemnika. Sprawdzamy, czy pierwsza strona jest usmażona. Można to poznać po złotym kolorze i wówczas przerzucamy na drugą stronę. Kunefe podaje się z różnego rodzaju orzechami, najczęściej pistacjami. Jezu, jaki zapach. Ja nie będę jadła, ale zapach niesamowity. Jesteśmy w restauracji Antepli Kunefegi. Zobaczcie, różne rodzaje. Kajmakle z serem, z pistacjami. Na samym końcu kunefe polewa się syropem na bazie cukru. Kunefe podaje się na gorąco, dzięki czemu ser znajdujący się wewnątrz jest ciepły i przy jedzeniu ciągnie się. On mówi, że tutaj jest najlepsze kunefe. Polecamy. Zaraz będą próbować znawcy. Na wierzch można położyć lody marasz, ale tym razem moja grupa zdecydowała się na kajmak. Wierzch pokrywa się pokruszonymi pistacjami. I ląduje kunefe u nas na stole. która mnie załatwiła. No. Mamy tutaj znawców kunefe. Tadına bakabilirsin. Böyle bir tane. Hayır olmaz. Zaraz zobaczymy. A tu oczywiście co jeszcze leci? Meczyk, nie? Typowo po turecku. A? Lazadni? Znawca numer 2. No właśnie nic nie powiedział, nic nie zrobił. Jego mina nic nie powiedziała. Hangi peynir bu biliyor musun? Yani Bu keçi veya koyun. Bardzo dobre. Dzień dobry, mamy poranek. Zobaczcie, jakie ładne cytrynki za mną i kotek. Mamy bardzo ładną pogodę, jeżeli chodzi o Fethiye. W ogóle jesteśmy wszyscy zachwyceni tym miastem. Dzisiaj już powoli ruszamy w drogę powrotną do domu, ale po drodze jeszcze mamy w planach zobaczenie 2 atrakcji. Także zapraszam Was na spędzenie tego dnia razem z nami. Do zobaczenia! Kochani, przyjechaliśmy zobaczyć groby licyjskie Amintas, wykute w skale. Jeden taki grób powstawał 30 lat. Zasada była taka, że im wyżej grób się znajdował, tym ważniejsza i bogatsza osoba tam była pochowana, z tego względu, że wierzono, że dusze są zabierane przez
ptaka i z górnych partii było mu szybciej i łatwiej taką duszę zabrać. Niektóre miały ruchome portyki. I w środku mówiłaś, że były... Było coś na wzór stolików, ołtarzy, już teraz nie pamiętam dobrze, gdzie składano ofiary. Dobrze mówię? Było coś takiego, nie? Było i też na niektórych pamiętam, że była taka półeczka, że dawało się tylko prochy, że nie mieści się cały... To pewnie tych najbiedniejszych. Ale widzicie, ten jest bogatej osoby, ten Tak, tak, to tak, jest, no. w ogóle wygląda trochę jak świątynia, nie? A bo to może jakiś rodzinny. No właśnie sześcioportykowy to zawsze był jakiś rodzinny. Fantastyczne groby licyjskie. Najpiękniejsze naszym zdaniem możecie zobaczyć w Demre. Dla przypomnienia również są organizowane wycieczki Demre Mera Kokowa. O, a my powoli mamy wschód słońca, dzień się zaczyna. Fethiye bardzo nam się podobało i na pewno będziemy chcieli tutaj jeszcze kiedyś wrócić. Szkoda, że nie można podejść bliżej. Okazało się, że można tutaj wchodzić. Cena to jest 3 euro, płatność wyłącznie gotówką. Tutaj jest bramka, no ale my jesteśmy dzisiaj o bardzo wczesnej porze, także na razie jest zamknięte. Nie ma informacji, o której jest otwarte. Także jak będziecie w Fethiye, polecam tutaj przyjść i zobaczyć. Datowane na IV wiek przed naszą erą. A tutaj mamy jeszcze, Iwonka podpowiada, że prawdopodobnie było to wykonywane w taki sposób, że skały były polewane wodą i wtedy czymś żelaznym dłubano w tych skałach i tworzono tego typu cuda. Zatrzymaliśmy się na śniadanie i słuchajcie, zobaczcie, z jednej strony jakie to ciekawe, z drugiej strony trochę śmieszne, bo jesteśmy na drodze, widzicie, dużo samochodów tędy jeździ, a po środku jest sarkofag. Zaraz Wam pokażę z boku, będzie lepiej widać. I widzicie, to jest jakby taka łódka odwrócona i są jakby dwie wersje tutaj, dziewczyny znają. Pierwsza to jest taka, że ludzie bali się trzęsienia ziemi i po prostu dali je odwrotnie, jakby było trzęsienie ziemi, że ten grobowiec no, przewróci się na dobrą stronę. O, tutaj macie wcześniej te groby, które Wam pokazywałam, licyjskie. A druga, że były to wioski rybackie i dlatego w ten sposób budowano sarkofagi. A my idziemy na wczesne śniadanie. Trafiliśmy tutaj przypadkiem z tego względu, że no, mało rzeczy jest teraz otwartych, ale w środku jest rewelacyjnie. Spory wybór. Iwonka tutaj już robi zakupy. Iwonka bardzo lubi tego typu biżuterię kolorową. Ręcznie robiona i wcale nie taka droga, ale po prostu trudno się zdecydować. To jest bajka Yanında çay veriyorsun değil mi? Tabii ki. i to mi Jeszcze się tutaj. podoba. You will take Shiparish for me? Okej. Pięknie, słuchajcie, naprawdę. I to kawiarnia, znaczy restauracja znajduje się tuż obok grobowców licyjskich i sarkofagu, także zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. I soba na ogrzanie. Chcieliśmy trochę poczekać na śniadanie, ale zobaczcie, jakie jest piękne. Wow, super. Zaraz zobaczymy, czy będzie dobre, ale wydaje mi się, że tak, jest tak przygotowane, że... Aż się chce jeść. Co my tu mamy? Różnego rodzaju sery, papryka, to co Liwia najbardziej lubi, czyli rodzynki, orzechy. O, zobaczcie, jaki suczek ładniutki. Czekajcie, bo ja tak pokazuję, patrzę, a Wam nie pokazuję. Do tego jajko, kajmak. To są jakieś owoce, nie? Mejwe? Yes. Pekmezy, Bakın ayva ya. ajwa, czyli Ajwa. po naszemu pikwa. Kaymak, Kajmak ewet. tereyağı.
masło tahini, Tahin, bal, miód, oliwki domates, i mnóstwo owoców i portakal, warzyw. havuć. Jesteśmy wręcz zachwyceni tym miejscem. Wszystko jest smaczne i tak pięknie podane. Estetyczne, klimatyczne, sympatyczne. Mam też kuler. Chciałam Wam z całego serca polecić to śniadanie. Evet, Gordon. To miejsce na śniadanie nazywa się Confetti Kosher Cafe i tam macie, tak jak wcześniej pokazywałam, te groby licyjskie. Jeszcze pokażę Wam ceny, mniej więcej jak wygląda wszystko. My wzięliśmy mutewazi dla jednej osoby 347,5 liry. Czaj, turecka herbata była za darmo, także super. Naszym następnym punktem wycieczki było Olu Deniz, ale o tym opowiem Wam przy kolejnym vlogu. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia, buziaki, pa pa.